gdyż nie ma obiegu, nie są odprowadzane podatki do urzędów skarbowych. Państwo z tego tytułu bardzo dużo traci. Proszę pana, proszę wyłączyć kamerę, nie mam z panem zamiaru rozmawiać. Proszę wyłączyć kamerę. Druga ręka. Bo Amerykanem mi się napił. Ja też jeszcze dzisiaj nie piłem. Za większością tego typu przemytu, produkcji stoją zorganizowane grupy przestępcze. Ogólnoeuropejskie, nawet światowe. To Polak, Ormian, Turk, Hindus! Kto jest na Uspokój się, syn. Jedna zasada panująca tam to jak najwięcej dyskrecji. Jeżeli kogoś zlikwidować, to tak, żeby po prostu nikt nie wiedział. Wiemy o istnieniu burdeli, gdzie dziewczyny muszą pracować niewolniczo. Działalnością w cudzysłowie mafijną w Polsce zajmuje się Urząd Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Komunistyczna Partia Wietnamu. Wólka kosowska to jest wrzód na tyłku, nie? Który boli, a może się przerodzić nawet w sepsę i może doprowadzić do strasznych tu powikłań. Kilka minut po 2:00 w nocy, trasa krajowa numer 77. Jedziemy do polskiego podatkowego raju. Do miejsca, przez które każdej nocy przepływają setki milionów złotych. Całkowicie poza prawem. To jest handel, który się odbywa w nocy. Wiadomo, że w nocy jest najlepiej. Jest to centrum czynne od 3 do 10 i w tym czasie się najwięcej dzieje, tak? Przyjeżdżają ludzie z Polski, biorą, jest jeszcze ciemno, warunki są dobre. Poza tym wiadomo jest, że osoby takie są przeświadczone, że o tej porze policjanci tak często nie przyjeżdżają, co nam też jakby ułatwia pracę. Ale są bardzo czujni, więc też musimy być bardzo czujni i ostrożni. Dziesiątki ton przemycanej odzieży, niewyobrażalny rynek podróbek, a to tylko kropla w morzu nielegalnego handlu. Dziś celem policjantów jest polski hurtownik sprzedający tu podrabiane ubrania. Jakieś dokumenty, faktury dotyczące kupna tego towaru, zakupu. Ja pan powiedziałem, że nikomu nie powiem. Zatrzymany ma pretensje, bo przecież nie tylko on łamie tutaj prawo. Tego towaru na Wólce jest pełno. Jest tego może 100 boksów, może 500 boksów. Wietnamczycy, importerzy mają tego całe mnóstwo. Dlaczego przychodzicie do Polaka? Jako Polacy przychodzicie do Polaka. A tych, co naprawdę przewalają na niesamowitej ilości, to tam nie idziecie. Zaczyna się żmudne liczenie towaru. Jest już widno, kiedy wreszcie policyjny bus zapełnia się po brzegi. Wartość skonfiskowanej odzieży to blisko 400 000 złotych. Tylko z jednego boksu, których są tutaj przecież tysiące. Proszę pana, proszę wyłączyć kamerę, nie mam z panem zamiaru rozmawiać. Proszę wyłączyć kamerę. Nie mam zamiaru z panem dyskutować w ogóle. Proszę nie wyjść w ogóle z boksu. Dużo można na tym zarobić, proszę powiedzieć? Proszę się nie interesować. Proszę się zająć swoją pracą, a ja się zajmę swoją. Proszę nie zadawać żadnych pytań, bo nic pan mnie tutaj wciąż w żadne rozmowy, żadne. Do widzenia panu. Koniec dyskusji. W nocy pracują tu nie tylko sprzedawcy, ale również takie podziemne szwalnie. To tu głównie Wietnamczycy naszywają loga znanych firm na produkty przemycane z Dalekiego Wschodu. Jedziemy do miejsc, w których mieszkają Wietnamczycy usytuowani najniżej w hierarchii. Wielu z nich jest tutaj nielegalnie. Wietnamczycy są wysyłani przez struktury bezpieczeństwa swojego kraju, które aranżują taką instytucję pośrednictwa w uzyskaniu paszportu. O paszport trzeba każdorazowo poprosić milicję, rzecz jasna. Na zasadzie łapownictwa załatwia się te sprawy, wysyła się ludzi do Polski w sposób legalny, jak się ich informuje, ale legalnie to oni dojeżdżają tylko do Rosji. Tam się zaczyna selekcja. Osoby, które nadają się do pracy, jadą do pracy w strasznych warunkach. Kobiety, czasem dzieci są sprzedawane do burdeli w wiadomych celów. Natomiast większość jedzie dalej
tutaj do Polski już nielegalnie, cały czas w organizowanej grupie. Wietnamczycy, z którymi rozmawialiśmy w Wólce, opowiadają, że w Polsce przez cały czas są pilnowani przez oficerów ich komunistycznej służby bezpieczeństwa. To jest jedyna w Europie placówka, w której realnie są w stanie ci ludzie kontrolować strukturę społeczną. Oni są od tego, oni są nadzorcami niewolników, faktycznie rzecz biorąc. Nadzór nad niewolnikami ułatwia dług, który Wietnamczycy zaciągają jadąc po lepsze życie do Polski. Jest to dowolna kwota, którą wymyśli przemytnik. Jest to 10 000, 15 000 dolarów. Dług, o którym mówi się podczas tej całej transakcji przerzutowej, to oczywiście nie jest żaden dług, bo tutaj nie mamy mowy o żadnej cenie realnej. To jest haracz. To jest metoda trzymania na króciutkiej smyczy każdego z emigrantów. Są zmuszani do pracy niewolniczej, gdzie muszą spłacać dług, którego spłacić się nie da. Straż Graniczna wie cokolwiek na ten temat? Oficjalnie takie informacje do nas nie dochodzą. Opuszczenie przez nich Wólki Kosowskiej może skończyć się zatrzymaniem. To się wiąże właśnie z ogromnym ryzykiem, z ryzykiem deportacji, a więc płacenie najwyższą cenę za wyjazd z Wólki Kosowskiej. Bo przecież tylko pracując tu, w Polsce, są w stanie zarobić tyle, by odpracować haracz żądany za możliwość wyjazdu na zachód. Jak to możliwe, że w samym centrum Europy, tak naprawdę tuż obok stolicy Polski, jest takie miejsce, gdzie ludzie zmuszani są do niewolniczej pracy? Takie miejsce, które wydaje się miejscem poza prawem całkowicie. Znaczy, to jest pana teza, nie moja. Hurtowy bazar otwierany jest około godziny 2. O 3 rozpoczęliśmy działania poprzedzone wcześniejszą obserwacją tego obiektu. Wytypowaliśmy osoby, pojazdy i podjęliśmy czynności mające na celu zatrzymanie. Wólka to nie tylko hale targowe, ale także ten hurtowy bazar ze wszystkimi możliwymi rodzajami podróbek. Również tutaj zatrzymania przez policję to dla sprzedawców straty setek tysięcy złotych. Ile jest? To wszystko wysłuchają, wszystkich mamów. Wierzyłem, kto to będzie? To Polak, Ormian, Turk, Hindus. Kto jest na chuj? Cicho. Uspokój się, syny. Jeżeli dzisiaj, tak jak spojrzymy na pojedynczego hurtowego handlarza, przyjmiemy, że to jest towar wart około 100 000 złotych. Mówię o czarnorynkowej oczywiście wartości tego towaru. Plus zatrzymane pieniądze 20 kilka tysięcy złotych. No, to daje chyba skalę, jeżeli tam jest 100 sprzedawców. To są gigantyczne, uważam, pieniądze. Każdego dnia miliony złotych tak naprawdę przepływają przez ten. Tak, nieopodatkowane pieniądze. Ale prawdziwa skala przepływających przez to miejsce pieniędzy jest zupełnie inna. Nie ma drugiej miejscowości w Polsce, gdzie jeździ tak wiele tak luksusowych samochodów. Walka toczy się tu o ogromne pieniądze, dlatego ci, którzy zarabiają za dużo, są zwalczani rękami polskich służb. Anonimowe zgłoszenie, że na terenie Wólki Kosowskiej znajdują się, ogólnie rzecz biorąc, środki odurzające. W związku z powyższym postanowiono podjąć działania w tym zakresie. Pojechano na miejsce. No i na miejscu okazało się, że zamiast środków odurzających są ogromne ilości pieniędzy. Ponad 2,5 miliona złotych. Zabezpieczyliśmy również mnóstwo dokumentów, z których wynikało, że ogromne kwoty codziennie poprzez rachunki bankowe wysyłano do Chin, do Wietnamu. Prokuratura w Warszawie prowadzi sprawę pełną nieistniejących firm, fałszywych faktur i przemycanych do Polski tysięcy kontenerów nieopodatkowanych ubrań. Zdaniem prokuratury dzięki tej działalności zaledwie kilkunastu osobom udało się wytransferować z Polski 2,5 miliarda złotych. Jednak astronomiczna kwota to tylko wierzchołek góry lodowej. Skala tego już się tak rozrosła, że gdybyśmy chcieli te wszystkie mechanizmy od początku do końca poznać, to tym postępowaniem musiało być objęte kilkaset firm.
Według policyjnych statystyk Wólka Kosowska to jedno z najbezpieczniejszych miejsc w kraju. Przestępstwa typowo porachunkowe, mieliśmy do czynienia i z zabójstwami, szczególnie w środowisku Wietnamczyków, czy z jakimiś dużymi, poważnymi pobiciami. Były też i porwania dla okupu, a więc tego typu kryminalne zdarzenia spektakularne miały miejsce. W ostatnich latach rzeczywiście o tych zdarzeniach nie słychać. Jedna zasada panująca tam to jak najwięcej dyskrecji. Jeżeli kogoś zlikwidować, to tak, żeby po prostu nikt nie wiedział, no bo to oczywiście nikt nie potrzebuje tam organów ścigania, nikt nie potrzebuje tam policji, nikt nie potrzebuje tam niepotrzebnych wojen. Wszystko, co jest związane z przestępczością narkotykową, w szczególności plantację konopi indyjskiej, właścicielami są obywatele Wietnamu, którzy prowadzą legalne interesy w Wólce Kosowskiej. Kilkanaście plantacji marihuany udało się na terenie całego Mazowsza zlikwidować policjantom. Jednak za każdym razem brakuje aresztowań kluczowych osób. Szef przebywa poza granicami Polski, ma swoich baronów na każde jedno województwo. Ci baronowie mają swoich szefów i ci szefowie organizują tak zwanych ogrodników i ludzi, którzy zajmują się, przemycają i to kodują. Także w żaden sposób ogrodnik nie wie, kto jest jego prawdziwym mocodawcą. Azjatyckie grupy słyną z tego, że są niesamowicie hermetyczne. Od lat brakuje pomysłów na walkę z wciąż rozrastającą się nieopodal Warszawy przestępczością. Zrobiłem taki audyt w moich podległych służbach, jakim tym potencjałem osobowych źródeł informacji w tych środowiskach dysponujemy. To wyglądało to mizernie, to było za moich czasów pewnym priorytetem i dla Straży Granicznej, i dla policji, dla Centralnego Biura Śledczego, ale wiem, że to jest ciągle sporym problemem. Jeżeli spróbujemy zdobyć tam osobowe źródła informacji, to czym im zapłacimy? 50 złotami? No, jak tam oni, nie wiem, odpalają sobie papierosy takimi pieniędzmi. Nie? W ogóle dla nich to są śmieszne sprawy, więc tutaj ta bariera niemocy jest olbrzymia. Z całą pewnością polskie służby mają tu doskonale zorganizowanego i dobrze przygotowanego przeciwnika. Absolutnie wszystko, co jest taką ciemną stroną przedsiębiorczości wietnamskiej, jest organizowane, nadzorowane i jest przede wszystkim własnością ludzi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i ludzi Komunistycznej Partii Wietnamu. Od tej reguły nie ma wyjątków. Nie istnieje żaden poważny przestępca na terenie Polski. Taki przestępca byłby zniszczony albo musiałby wejść w kontakt i we współpracę z tymi strukturami, bo przestępstwa są opłacalne. Taka jest ich natura. A te struktury komunistyczne są zainteresowane w tym właśnie. Każdy ma prawo do oceny i wygłaszania słowa, natomiast w rzeczywistości na podstawie naszej wiedzy może to całkowicie inaczej wyglądać, no ale muszą Państwo to uszanować i zrozumieć, że my jako agencja nie przekazujemy w tej kwestii informacji. Leszek Dawidowicz, TVN24.